Hej, witam Was na swoim kanale. Ja jestem Paulina i w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak na szydełku wykonać taką torbę siatkę. To jest pierwsza torebka na moim kanale i jeżeli zbierzemy pod tym filmem 500 łapek w górę, to filmy na torebki na pewno będą się na tym kanale jeszcze pojawiać. Jeżeli chcecie więcej filmów na moim kanale, to zostawcie subskrypcję. Pamiętajcie, żeby zawsze zostawić jakiś komentarz, łapki oczywiście i zapraszam już do oglądania. Torebka spokojnie pomieści format A4, jest szeroka na 36 cm i wysoka na 24 cm. I do wykonania tej torebki użyję takiego bawełnianego sznurka o grubości 2-3 mm. Kupowałam ten sznurek dawno temu na Etsy. Jeżeli go znajdę, to podlinkuję na dole w opisie. I w opisie znajdziecie też informacje, jakiego koloru użyłam i ile tego sznurka zużyłam. Potrzebujemy igłę, markery, nożyczki i szydełko w rozmiarze 5. Początkowo chciałam użyć tego szydełka tylko i wyłącznie, żeby zrobić podstawę tej torebki, po to, żeby ona była taka sztywna. Ostatecznie zrobiłam całą torebkę tym szydełkiem i ja jestem z efektu zadowolona, ale nie ukrywam, że robiło się dość ciężko, więc jeżeli chcecie, to zmieńcie na troszeczkę większe szydełko. To jest wszystko, czego potrzebujemy i możemy zabierać się do pracy. Zaczniemy od wykonania dołu torebki. Długość tego dołu to jest 30 cm, szerokość to 12 cm. Cały dół zrobimy ściegiem cytrynowym, a później naokoło ciągiem będziemy robić całą torebkę. Zaczynam od parzystej ilości oczek łańcuszka, zrobiłam ich 14. I teraz na przemian będę pracować półsłupkami i słupkami. Zawsze półsłupkiem będę zaczynać i kończyć i będę na przemian robić w jednym oczku półsłupek, w kolejnym słupek, w kolejnym półsłupek i tak cały czas na przemian. Pierwsze oczko zostawiam, będę się wbijać w to drugie i zaczynam półsłupkiem. W kolejnym oczku zrobię słupek i w kolejnym półsłupek. W kolejnym znów słupek. W kolejnym zrobię półsłupek i tak do końca tego rzędu. Robię oczko łańcuszka i przechodzę do rzędu drugiego. I w rzędzie drugim powtarzam dokładnie to, co robiłam w rzędzie pierwszym. Czyli wbijam się pod całe pierwsze oczko i zaczynam półsłupkiem. W kolejnym oczku muszę więc zrobić słupek. W kolejnym półsłupek. I tak do końca tego rzędu, żeby skończyć również półsłupkiem. Przerabiam te rzędy dość ciasno, bo tak jak mówiłam wcześniej, chcę, żeby ten dół był dość sztywny i zrobię łącznie tych rzędów 28. Czyli jak skończę ten drugi rząd, to zostanie mi ich do przerobienia 26. Więc teraz na spokojnie, tak jak Wam pokazałam, przerabiacie łącznie 28 rzędów. Dół jest gotowy i będziemy teraz pracować już słupkami. Do wykonania będziemy mieć teraz 13 słupków i będziemy się wbijać w te pętelki, które powstały po zrobieniu półsłupka, tego ostatniego półsłupka w każdym parzystym rzędzie. One są dosyć mocno widoczne, więc myślę, że nie będzie problemu z wyłapaniem tego. Będziemy się wbijać pod te dwie pętelki i ta tutaj to będzie nasza pierwsza. Tutaj zrobimy pierwszy słupek, kolejny zrobimy pod tymi pętelkami, kolejny pod tymi pętelkami i tak do samego końca. I robię teraz 5 oczek łańcuszka.
I tak jak pokazywałam Wam wcześniej, będę się wbijać pod te pierwsze dwie pętelki tutaj. Robię słupek, więc nawijam sobie włóczkę na szydełko i wbijam się dokładnie tutaj pod obie pętelki. I robię słupek. I pomiędzy każdym słupkiem będę zawsze robić 2 oczka łańcuszka. Więc robię teraz 2 oczka łańcuszka i w tym miejscu zrobię kolejny słupek. I 2 oczka łańcuszka i kolejny słupek. Znów 2 oczka łańcuszka i w taki sposób robicie do końca rzędu. 13 słupków jak do tej pory jest przerobione. Robię 2 oczka łańcuszka, jestem na rogu swojej torebki i będę teraz robić bok. I na boku wyjdzie 5 słupków. Będę się wbijać od razu w to pierwsze oczko, 2 omijać i wbijać się w kolejne. Znów ominę 2 oczka i będę się wbijać w kolejne. I robię słupek w tym pierwszym oczku, 2 oczka łańcuszka, omijam 2, dwa oczka łańcuszka, znów omijam 2 oczka, i ostatnie. Markerami zaznaczyłam sobie już pętelki, w które będę się wbijać po tej stronie. I tutaj dokładnie tak jak po tej stronie wyjdzie mi tych słupków 13. I te pętelki tutaj, one muszą się równolegle spotykać z tymi pętelkami po drugiej stronie, gdzie robiliśmy nasze słupki. 2 oczka łańcuszka, ściągam marker i robię tutaj słupek. Dwa oczka łańcuszka, ściągam kolejny marker i robię kolejny słupek. I tak robię do samego końca. 13 słupków po tej stronie mam zrobione i jestem na rogu torebki. Robię 2 oczka łańcuszka i będę robić słupek od razu w tym pierwszym tutaj oczku. Robię 2 oczka łańcuszka, omijam 2 oczka, w kolejnym robię słupek. 2 oczka łańcuszka, znów omijam 2 oczka. Dwa oczka łańcuszka i tutaj mam 2 oczka, te oczka już zostawiam i będę się łączyć z trzecim oczkiem. Te 2 muszą tutaj zostać i wbijam się w trzecie oczko, robiąc oczko ścisłe.
Robię 5 oczek łańcuszka. I jestem w rzędzie drugim. Pracuję cały czas z tą samą zasadą, czyli omijam 2 oczka i wbijam się w kolejne, robiąc słupek. Robię 2 oczka łańcuszka, znów omijam i wbijam się tutaj. Dokładnie nad słupek poprzedniego rzędu. Znów 2 oczka łańcuszka, 2 oczka ominę i wbiję się tutaj. I ja tych rzędów łącznie przerobię 14. Jeżeli chcecie, możecie ich zrobić mniej lub więcej. I jak zrobię całe okrążenie, to tutaj znów wbiję się w to trzecie oczko. Znów zrobię 5 oczek łańcuszka i będę robić kolejny rząd. Kiedy wszystkie rzędy zostały zrobione, możemy teraz zająć się rączkami i ostatecznym wykańczaniem torebki. Co robię najpierw? Patrzę na rogi swojej torebki i z każdego rogu wychodzi słupek. Podążam sobie za tymi słupkami w linii prostej aż do samej góry i zaznaczam tutaj markerem. To samo z drugiej strony, tutaj jest róg mojej torebki, wychodzi słupek, linia prosta, idę sobie do góry i zaznaczam markerem. I teraz biorę kolejne markery i ja chcę, żeby moje rączki wychodziły tutaj z tego trzeciego oczka mojej siatki. Tu jest marker, mam 1, 2, 3. Zaznaczam markerem. Pierwsze, drugie, trzecie. I kiedy będę za chwilę przerabiać półsłupkami, to z tych miejsc wypuszczę moje rączki. I robię oczko łańcuszka i w tym samym oczku robię pierwszy półsłupek. I teraz to oczko, które tutaj powstało, zaznaczam markerem, dlatego że jak przerobię całe okrążenie, to właśnie z tym oczkiem będę się łączyć. I kolejny półsłupek robię w oczku mojej siatki. Czyli wbijam się tutaj i robię kolejny półsłupek. I robię tylko jeden półsłupek, pomimo że pomiędzy słupkami robiłam 2 oczka łańcuszka. Kolejny półsłupek robię w oczku nad moim słupkiem. Kolejny w kolejnym oczku siatki. I w tym oczku. I kolejny w kolejnym oczku siatki. I w tym momencie zrobię 36 oczek łańcuszka. I wbijam się w to oczko siatki tutaj, które wcześniej zaznaczyłam markerem. I robię tutaj półsłupek. Ściągam marker i kolejny półsłupek robię w tym oczku nad słupkiem. Kolejny w kolejnym oczku siatki. W kolejnym oczku. I znów w tym oczku. I tak cały czas, aż do momentu, kiedy dojdę do drugiej strony. I tutaj również markerami zaznaczyłam dokładnie w taki sam sposób, jak Wam wcześniej pokazałam. I tutaj w tym oczku mojej siatki, który zaznaczyłam markerem, zrobiłam półsłupek, wypuściłam łańcuszek z 36 oczek i łączę się teraz tutaj z tym oczkiem, które jest również zaznaczone markerem i robię tutaj półsłupek. Ściągam marker i powtarzam dokładnie to samo. Czyli w tym oczku tutaj robię kolejny półsłupek, w oczku siatki i tak aż dojdę do tego markera tutaj. Ostatni półsłupek robię tutaj w oczku siatki, ściągamy marker i łączę się tutaj z tym oczkiem i robię oczko ścisłe. I zrobię teraz jedno ostatnie okrążenie oczkami ścisłymi właśnie. Wbijam się tutaj w to oczko i robię oczko ścisłe i tak z każdym kolejnym oczkiem całe okrążenie łącznie z naszymi uchwytami.
Po zrobieniu okrążenia włóczkę ucinamy, przeciągamy ją, chwytamy teraz za igłę i wbijam się pod to całe oczko. I wbijam się pod te pętelki. Nitki są już pochowane, zabezpieczone. Mam nadzieję, że skorzystacie z tego tutorialu. Dzięki wielkie za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym filmie.